Trasa Sichon-Kanom. Co warto tam zobaczyć? Zapraszamy na film. Dziś wyruszamy w romantyczną podróż. Romantic Road, tak właśnie nazywa się odcinek drogi między Sichon a Kanom, biegnący skalistym wybrzeżem. Ale po drodze są również inne atrakcje, które zamierzamy odwiedzić. Komu w drogę, temu do blusi. Wśród bujnej zieleni lokalną drogą dojeżdżamy do dwupasmowej drogi głównej. Po drodze mijamy meczet należący do jednej z licznych tu na południu diaspor muzułmańskich. To nasz pierwszy przystanek. Znajdująca się w miasteczku Sichon świątynia i klasztor Wat Souchon, zwana także Wat Tap Kham. Viharn, przestronna sala modlitewna z olbrzymim posągiem siedzącego Buddy. Ściany zdobią malowidła przedstawiające Ramakien, opowieści o poprzednich żywotach Buddy. Obok świątyni przestronny pasaż, który prowadzi do miejsca kultu. Tu, w otoczeniu drzew ze srebrnymi i złotymi liśćmi, na wyłożonej kamiennymi białymi płytami platformie znajdują się posągi Buddy, Tygrysa i Tao Vessuvan, jednego z 4 niebiańskich królów. Tao Vessuvan to zwierzchnik wszystkich gigantów, strażników. Jest bogiem bogactwa i ochrony skarbów. Zapewnia opiekę osobom praktykującym medytację. Wierni składają tu ofiary w kolorze czerwieni. Bukiety i girlandy kwiatów zawiązują czerwone wstęgi. Złote liście symbolizują drzewo Bodhi, święte drzewo wyznawców buddyzmu. Po drodze, która zbliża się do wybrzeża, zatrzymujemy się na krótki postój, aby spojrzeć na leżącą w dole plażę i bezmiar wód zatoki. To Plai Dam Beach, położony przy plaży ośrodek kempingowy. Wśród drzew znajdują się tu alejki prowadzące na plażę. Kilometrowa plaża otoczona jest skalistymi cyplami. W głębi lądu, pokryte tropikalnymi lasami wzgórza Parku Narodowego Khao Phraya Dam. To będzie nasz kolejny cel wycieczki. Drogą biegnącą wśród drzew wjeżdżamy na teren Centrum Edukacji Przyrodniczej prowincji Nakhon Si Thammarat. Wokół budynku centrum, położonego na polanie z pięknym widokiem, ścieżki edukacyjne.
Drogowskaz kieruje nas do pierwszego wodospadu Nam Tok Nan Tuey. Prowadzą do niego położone wśród lasu schody. Trwa teraz pora sucha i wodospad zasilany jest niewielką ilością spływającej z gór wody. Teraz wodospad Nam Tok Wang Sai. Tu zejście jest znacznie trudniejsze przez gęste poszycie tropikalnego lasu. Kręta, biegnąca brzegiem morza wzdłuż stromych, skalistych zboczy droga, przy której znajduje się punkt widokowy. Jest tu obszerny parking i 2 pawilony widokowe. Można stąd podziwiać skalistą, zalesioną linię wybrzeża. Ten odcinek drogi polecamy miłośnikom przejażdżki rollercoasterem. Ostre zakręty, górki i dolinki sprawiają, że rzeczywiście porusza się tutaj tak jak w górskiej kolejce. Czy to rzeczywiście taka romantic road jak w folderze? To już pięknie położony i zagospodarowany punkt widokowy Nairn Theravada. To rozległy teren z wieloma miejscami do podziwiania okolicznych widoków. Widok stąd jest rzeczywiście imponujący. Tu na północną linię wybrzeża ze skalistymi cyplami i piaszczystymi plażami. Są tu pięknie utrzymane ogrody i miejsca do selfie.
Pięknie utrzymane alejki wiodą do kolejnych punktów widokowych. Stąd widok na południe i leżącą w zatoce miejscowość Ban Nai Plao. Do drugiej części Nern Te Avada prowadzi most dla pieszych. Stąd również rozciąga się piękny widok na zatokę i okoliczne wzgórza. Są tu też 2 chaty do wynajęcia. Obok obszerna altana. Wstęp na teren tego ośrodka kosztuje 30 batów od osoby, parking bezpłatny. Szkoda tylko, że część gastronomiczna była nieczynna. Zacieniona droga prowadzi do ostatniego punktu naszej wyprawy. To jaskinia Khao Vang Tong. Do wejścia prowadzi 300 stromych kamiennych stopni. Towarzyszy nam miejscowy przewodnik. Przed wejściem pawilon z przekrojami jaskini. Stąd rozciąga się piękny widok na okolicę Quan Tong. Otwór wejściowy jest niewielki. Schodzimy do wnętrza. Jaskinia jest słabo oświetlona, ale przewodnik ma latarkę. My również. Panuje tu niezwykła cisza. Od czasu do czasu słychać jedynie odgłos spadających kropel wody. Światło naszych latarek wyłania z mroku stworzone przez naturę w ciągu tysięcy lat fantastyczne, wapienne kształty. Niektóre przejścia są bardzo niskie. Przechodzimy do kolejnych komór. Stalagmity pod wiszącymi ze stropu stalaktytami tworzą niesamowite kształty. Grupy postaci i zwisających ze stropu białych wapiennych sopli.
Aby dostać się do następnej komory, trzeba pokonać bardzo wąskie przejście. Nasz przewodnik wskazuje najciekawsze miejsca. Byliśmy w głównej, ogromnej komorze, ale było za ciemno na jej sfilmowanie. Jaskinią opiekuje się miejscowa społeczność. Wstęp jest wolny, przewodnika można opłacić według uznania. Dobrze jest też złożyć datek na utrzymanie jaskini. Ostatni rzut oka na masyw skalny, kryjący we wnętrzu labirynt korytarzy i komór. Schodzimy na parking, wciąż pod wrażeniem tego, co tu zobaczyliśmy. Szeroką, dwupasmową drogą wracamy do domu. To była udana wycieczka.